Good morning Italy, po włosku buongiorno Italia, po polsku dzień dobry Włochy, zapraszam. Osoby, które pierwszy raz zawitały na ten kanał, a nazywa się Good Morning Italy, czyli Dzień Dobry Włochy. Powiem, że mieszkam we Włoszech 36 lat, czyli przyleciałam prosto z Warszawy do Rzymu w 1989 roku. To były wakacje, lipiec. Mieszkam w Rzymie cały czas. Jakiś czas temu mieszkałam w Polsce, ale ponownie mieszkam w Rzymie. Mam męża Włocha, gotuję codziennie po włosku. Mam 2 kanały kulinarne i w ogóle lubię nagrywać filmy i opowiadać o życiu we Włoszech. Dzisiaj zabieram Ciebie nad same morze, na plażę. Sama jestem ciekawa, ile jest ludzi, nie jest za dużo. Jestem przy plaży wolnej, czyli Spiaggia Libera Limony, czyli wolna plaża Cytryna. Na tym filmie dzisiaj pokażę Ci trochę morza, a później zabiorę Cię do domu i opowiem Ci, ile kosztują bilety w 10 najsłynniejszych miastach we Włoszech, miastach turystycznych. O, tutaj jest prysznic. Zobaczcie, że na takiej wolnej plaży bez opłat mamy prysznic, czyli możemy opłukać się ze słonej wody i mamy też postawione ubikacje. Są też przebieralnie i też są ratownicy. O, tu jest czyściutko, jest woda do mycia rąk, jest papier, także naprawdę jest wszystko. Napiszcie mi, czy w Polsce też stoją ubikacje na plaży. Oglądaj dalej. Jest piękna pogoda. Chmury są, można powiedzieć, że niebo jest zaciągnięte chmurami, ale jest cieplutko, 25 stopni, fajny wiaterek, ludzie się opalają, naprawdę jest super. Sezon letni się zakończył już, ale ludzie cały czas mogą przyjeżdżać sobie tutaj na te plaże wolne i wypoczywać. Najwięcej ludzi jest z okolic Ostii, czyli z Rzymu, z tych mniejszych miejscowości, które są właśnie częścią Rzymu. Jak przyjeżdżamy do Włoch i jesteśmy w jakimś słynnym mieście, czy we Florencji, czy w Mediolanie, czy w Rzymie, dla nas jest też bardzo ważna komunikacja, bo nie zawsze możemy dobrnąć do jakiegoś miejsca na nogach. Odległości są duże i trzeba wziąć jakiś autobus. Także jesteśmy ciekawi, ile wydamy pieniążków na bilety i jak długo możemy na takim bilecie jeździć. Wszystko o tym powiem Wam na tym filmie na końcu. Jest lekki wiaterek, jak powiedziałam, i resztę filmu nagram Wam w domu i powiem Wam, gdzie są najtańsze bilety miejskie i ile minut trwają w miastach, w 10 miastach we Włoszech. Najsłynniejsze 10 miast we Włoszech, gdzie odwiedzają turyści. A teraz idziemy dalej na spacer. Powiem Wam, że u nas jest fajnie, jeżeli ktoś przyjedzie do Rzymu samochodem i zakotwiczy tutaj w Ostii, Lido i ma rower, to jest bardzo długa trasa. Mamy bardzo długą trasę rowerową. Tutaj bardzo dużo ludzi ma rowery. O właśnie, jedzie autobus miejski, już Wam przybliżę. Takim autobusem możecie podjechać ze stacji głównej w Ostii Lido do morza. Już Wam pokazuję. Na tym samym bilecie, co kupicie w Rzymie. Pięknie słoneczko wychodzi. Cieszę się, że przyjechałam tutaj na spacer z moim mężem. Mąż się oddalił, gdzieś tam poszedł, usiadł, a ja sobie nagrywam dla Was ten krótki film. No, czy będzie krótki, czy nie, to się okaże później, jak będę montować, ale myślę, że nie będzie aż taki długi. Realizacja jest 12:30, pora wracać do domu, gotować obiad, a później będę z Wami jeszcze rozmawiać. A tu jeszcze Wam rzucę okiem na ulicę, która znajduje się przy morzu. Jak widzicie, jest bardzo dużo samochodów, ale też jest dużo parkingu, no ale jest dużo ludzi.
zapomniałam Wam powiedzieć, jaka jest temperatura powietrza. Temperatura powietrza 30 stopni, temperatura wody w morzu 25 stopni. Dlatego bardzo dużo ludzi się kąpie. Jeżeli tak pogoda się utrzyma do końca września, to do końca września można przyjeżdżać i opalać się w Ostii i kąpać. Nie tak jak w Morzu Polskim, w Bałtyku, że woda ma temperaturę 15 stopni, że zimno, prawda? Na obiad jak zwykle u nas jest makaron. Tutaj jest makaron z sosem pomidorowym i z mozzarellką. Już Wam mówię, jak smakuje. Pyszna. Bardzo dobry. Kiełbaska się gotuje, a tutaj do kiełbaski mam grzybki podsmażone. Po obiedzie będziemy mieć owoce. Owoce są umyte, są w wodzie, także wyciągamy i jemy sobie winogron. Mamy też te śliwki, gruszki, są też jabłka, ale ja dzisiaj będę jadła przy obiedzie tylko to. A na koniec wypijemy kawusie. I tak jak powiedziałam na filmie, przystąpię do wymieniania najważniejszych miast turystycznych we Włoszech. I zacznę od miasta, gdzie jest najdroższy bilet. Wszystko Wam powiem. Więc najdroższym biletem we Włoszech jest miasto Mediolan. Bilet kosztuje 2,20 €. Ważny jest 90 minut i możesz na tym bilecie jeździć wiele razy i autobusem, i wiele razy metrem. Drugie miasto to jest Turyń. Bilet kosztuje 2 €. Ważny jest 100 minut i raz można przejechać metrem. Jeden raz, a wiele razy możesz jeździć autobusem. Oczywiście jak wchodzimy do autobusu, to musimy skasować bilet, żeby było wiadomo, od której godziny jest ważny bilet. Później trzecim miastem, gdzie bilet kosztuje w kolejce najdrożej, to jest Napol. 1,80 €, 90 minut i możesz jeździć i autobusem, i metrem. To jest bilet, można powiedzieć, włączone metro w ten bilet, ale można też bilet kupić na sam autobus, tylko na autobus i wtedy bilet kosztuje 1,20 €, 90 minut. Cóż jeszcze, czwartym miastem jest Florencja, gdzie bilet kosztuje 1,70 €, 90 minut możemy jeździć na tym bilecie komunikacją miejską i we Florencji nie mamy metra. Piątym miastem jest Wenecja. W Wenecji są autobusy wodne. Bilet kosztuje 1,50 € i jest ważny 100 minut. Następnym miastem jest Rzym. Też bilet kosztuje 1,50 €. Ważny jest 100 minut, a nie 90 jak poprzednio. I ten bilet tak wygląda, bo ja mieszkam w Rzymie. Jak kasować bilety w Rzymie i jak wyglądają automaty, to ja mam 2 filmy nagrane. Linki na te filmy zostawiam tu Wam na dole w opisie tego filmu i dam Wam ikonki na końcu tego filmu. Tak wygląda bilet. Bilet jest nieskasowany, tutaj tak, i jak go kasujemy i jak wchodzi i co i jak, to zobaczycie na filmie. Więc na tym bilecie jeździmy i metrem, i autobusem, ale raz tylko metrem. Wchodzimy do metra, wychodzimy, kasujemy bilet jak wchodzimy. Jak wychodzimy, to wiadomo, że nie kasujemy, nic się nie robi, ale już nie możemy drugi raz wejść do metra. A wiele razy autobusem i 100 minut. Teraz siódmym miastem jest Werona. W Weronie bilet też kosztuje 1,50 €, ale za to można jeździć 90 minut. A u nas w Rzymie, zobaczcie, 1,50 €, 100 minut i metrem raz i wiele razy autobusem. W Weronie nie mamy metra. Następnym miastem jest Palermo. W Palermie bilety kosztują 1,40 €. Możemy jeździć 90 minut.
I w Palermie, tak jak powiedziałam, nie ma metra. Teraz następnym miastem to jest Bari. No to bilet kosztuje bardzo tanio, bo tylko 1,20 euro i jest ważne 90 minut i w Bari też nie mamy metra. I następne miasto to jest Aquila i też bilet kosztuje 1,20 euro i jest ważne 90 minut. Jeszcze bym chciała Wam dołączyć taką informację dotyczącą najlepszej komunikacji we Włoszech. Muszę się napić trochę wody. Słuchajcie, najlepsza komunikacja we Włoszech to numer 1 to jest Mediolan. Drugim miastem po Mediolanie jest Florencja, a trzecim miastem po Florencji jest Bologna. To są 3 miasta, gdzie komunikacja miejska jest najlepsza, a po nich jest Rzym i jest też Napol, ale najlepsza komunikacja to w Mediolanie. Mam koleżanki, które latają na zakupy do Mediolanu, kiedy są zniżki i właśnie one mi powiedziały z własnego doświadczenia, że w Mediolanie to są najlepsze, najlepiej się podróżuje po mieście, bo jest bardzo dobra komunikacja i bardzo dobre są informacje. Napisz mi w komentarzu, czy byłeś w Mediolanie i jak oceniasz komunikację miejską w Mediolanie, a jeżeli byłeś w Rzymie, to napisz mi porównanie między Mediolanem a Rzymem, jeżeli byłeś w tych 2 miastach albo na przykład we Florencji i w Rzymie. Bardzo Cię proszę. Ja mogę tylko powiedzieć, że komunikacja w Rzymie dla mnie to jest niby dobra, ale nie jest najlepsza, dlatego że w centrum Rzymu są przystanki automatyczne. Co to oznacza automatyczne? Że są napisy, o której godzinie będą jechać autobusy. Takie przystanki elektroniczne, nie automatyczne, tylko elektroniczne znajdują się na przykład przy metrze linia B Koloseum. Jak wysiadasz, tam masz od razu przystanek i pisze, jaki autobus przyjedzie i za ile minut i dokładnie pokazują trasę, ale jak już się oddalisz od centrum, ale nie, oddali się od Koloseum i na przykład jesteś na ulicy Via del Corso, ulica, która prowadzi od Placu Weneckiego do Piazza del Popolo, to przystanki są takie, jak zobaczysz na moim filmie, gdzie o biletach mówię, to po prostu przystanki są normalne, jest tablica, jest napis, jaki autobus przyjedzie, jaką robi trasę i nic więcej. Jedyną rzeczą, która nas ratuje, żeby wiedzieć, o której autobus przyjedzie, to my ściągamy aplikację. Mówię my, mieszkańcy Rzymu, bo ja jestem mieszkanką Rzymu, mieszkam tutaj 36 lat. Jak przyleciałam do Włoch, to prosto do Rzymu i mamy te aplikacje po to, żeby wiedzieć, o której jedzie autobus. A jak sprawdzamy, włączamy sobie pozycję i włączamy i wpisujemy najbliższy, tam jak w tej aplikacji jest najbliższy przystanek przy nas. Później wpisujemy sobie, wyszukujemy numer przystanku, bo jak stoi na przykład przystanek, jest taki słup i jest ta tablica, to na przystanku jest taki numerek. Jakbyście mieli taką aplikację, to możecie sobie sprawdzić. Jest taki numer tego przystanku i patrzymy na naszej aplikacji, gdzie jest ten numer i widzimy, jakie autobusy w jakich godzinach przyjadą i wtedy wiemy, czy mamy czekać, czy nie. To Wam chciałam powiedzieć i co jeszcze na temat komunikacji. Chyba wszystko. Jak macie jakieś pytanie dla mnie, to zadajcie mi tutaj w komentarzu. Jeżeli Wam się podobał ten film, to bardzo proszę o łapkę w górę, o jakiś komentarz. Kto nie ma subskrypcji, to niech zasubskrybuje. A teraz jest taka nowa funkcja, która się nazywa podbijanie filmu. Ty możesz podbić ten film tylko 3 razy w tygodniu, 3 różne filmy.
ten film i jeszcze 2 inne w tygodniu. No i jak oglądasz innych youtuberów za następny tydzień, no to też podbijasz. Zresztą ta funkcja się każdemu włącza, tylko ludzie nie wiedzą, o co chodzi. O to chodzi, że jak podbijamy filmy i zostawiamy łapki w górę i komentarze, to po prostu pomaga w reklamowaniu tego filmu. A ja bym chciała, żeby ten film poszedł w świat, żeby ludzie wiedzieli, jakie bilety są, ile kosztują, jak się mieszka we Włoszech, jaka jest kultura, żeby oglądali mój kanał. Dziękuję Ci bardzo, że byłeś do końca tego filmu. Życzę Ci miłego wieczoru, czy miłego dnia, czy miłego popołudnia. Nie wiem, o której godzinie będziesz mnie oglądał. Zaglądaj na moje kanały kulinarne. Linki na te kanały, tak jak powiedziałam wcześniej, zostawiam w opisie tego filmu. Ciao, ciao, ciao.